Chcesz kupić sobie nową grę? Kupuj tanio i bezpiecznie na energię. Tysiące gier w najniższej cenie. Koniecznie wykorzystać naszego linku zająca, który przejdzie do świata najtańszych gier. Nie ma żadnego, kupuj na energię. Szanowni widzowie, drogie żbiczki, ja witam serdecznie, Zajczan z tej strony, witam i zapraszam na nasze kolejne spotkanie z Crusader Kings 3. Dzisiaj będziemy robić wielkie rzeczy, ale to wyjątkowo nie będzie Wielka Polska, tylko będziemy tworzyć Wielką Litwę, a właściwie Wielkie Księstwo Litewskie. Także zapraszam bardzo serdecznie na dzisiejszy odcinek. Rok 1178, malutka Litwa. Na inflantach. Najwyższy wódz Algimantas, 27-letni szefu lokalnego pogańskiego plemienia Litwy. Czy on da radę stworzyć Wielkie Księstwo Litewskie? Celem tego odcinka jest zbudowanie, podbicie, stworzenie czegoś na kształt Wielkiego Księstwa Litewskiego za czasów swojego piku. Może się uda zrobić jakieś lorowe, fabułkowe sojusze z Polską. Zobaczymy. Na pewno czeka nas dużo podbojów, dużo Totalenkrigów. Wszystkie te ziemie mają znaleźć się pod panowaniem litewskim, aby utworzyć Wielkie Księstwo Litewskie. Z jednej strony, z racji tego, że jesteśmy poganami, inwazje katolickich władców nam zagrażają. Z drugiej strony, lokalni post-Rurykowiczowi wodzowie tutaj będą się jednoczyć. Mamy hordy kumańskie, mamy Węgrów na południu, mamy Bizancjum od południa. Czy nasza Litwa przetrwa? Zobaczymy. No dobrze, nasz władca, wódz Algimantas, 27-letni wojownik, ekspert od walk w terenie trudnym, wzgórza, góry, mokradła, przydadzą się, bo tutaj są bagna, rozumiesz? Wytrzymały wojownik, odważny, chciwy, ale jednocześnie gorliwy. Mamy niespełna 2300 wojów na wystawienie. Nie ma ani małżonki, ani potencjalnych dziedziców. Natomiast mamy brata, młodszego brata. Zaczniemy chyba od znalezienia My Lady do naszego wodza. Za dużego wyboru nie ma. Niestety religia mocno ogranicza nasze możliwości, także nasz wódz Algimantas poślubi Kati z rodu Parnów z plemienia Estonów na północy. Myślę, że to będzie owocny mariaż i jeszcze bardziej owocny sojusz. Nasz wodzu specjalizuje się w walce doskonale, bo czekają nas wielkie podboje naszych czasów. Skupienie na rycerskości, bo jak jednoczyć Wielkie Księstwo Litewskie, to trzeba to robić z klasą. I ma już tutaj kilka punkcików władowanych w szarbancję. Doskonałe nowinki. Limit domeny zostanie podniesiony przez małżonkę, więc chyba... możemy zwasalizować pomniejszych lokalnych wodzów. Wódz Gedimas z Jacwieży z wielką chęcią się samodzielnie zwasalizuje. Doskonałe nowinki. I nasz władca posiada coś takiego jak konkubiny. No dobra, tutaj można rozkręcić ciekawe rzeczy. Na razie nie będzie korzystał z możliwości. Co ciekawe, nasza Litwa, nasze plemię litewskie posiada elitarny oddział łuczników oraz niewielki, ale mimo wszystko elitarny oddział artylerii w postaci onagerów. No cóż, tyle lasów dookoła, więc pewnie skorzystali z okazji i troszeczkę onagerów pobudowali. Jednak korem naszej armii powinni być litewscy łucznicy. No niedobre nowinki, bardzo niedobre nowinki. Z jednej strony jesteśmy wciśnięci w wiarę katolicką, z drugiej w prawosławną i tylko nasze wajdelockie wierzenia razem z fińskimi gdzieś tutaj stawiają się przeciwko lokalnym wiarom. Nie ma powiedziane, że nie porzucimy wiary przodków i nie przyjmiemy wiary zachodnich cywilizacji, aby utwierdzić nasze panowanie w Wielkim Księstwie Litewskim. Ale na razie, aby seria nie przybulała, rozpoczynamy od pierwszej wielkiej wojny naszych czasów. Na pewno nie chciałbyś się zwasalizować pokojowo tym swoim małym karpelkiem? Nie ma szans, on ma inną wiarę. On wyznaje słowiańską wiarę. O proszę, no dobra. A więc mieczem i toporem odzyskamy nasze terytorium. Wypowiadamy wojnę, wystawiamy armię i ruszamy. Nasz wódz osobiście będzie dowodził swoimi armiami. Może uda się zjednoczyć Wielkie Księstwo Litewskie jeszcze za jego życia. W czasie pierwszej wojny zostaliśmy najechani przez innych Litwinów zamieszkujących tereny dzisiejszej Łotwy. Połączyli się z wojskami Memelu. Tutaj doszło do kolejnego starcia. Lokalny nasz wasal wyprowadził swoje armie, żeby pokonać najazd. W międzyczasie przechwycił armię. Co tu się dzieje? Jezus, niby walczymy jakimiś plemionami, a taki geopolityczny galimatias. Pierwszego wodza tutaj zwasalizowaliśmy. Doskonałe nowinki. Generalnie jednym z naszych celów pierwszych powinno być stworzenie tytułu Królestwa Litwy. I z Królestwa Litwy będziemy przechodzić na Wielkie Księstwo Litewskie. Wiem, może to być skomplikowane, ale taki jest plan. Niecny i chciwy.
Dorzucamy nasze posiłki. Pokonujemy najeźdźców oraz armię naszych oponentów. Doskonałe. Pierwsze zwycięstwo w bitwie pod Polongą. Świetnie. Pierwsza wojna zakończona sukcesem, bez większych strat, bez większych problemów. Oby tak dalej. Jak najszybciej musimy zjednoczyć wszystkie litewskie ziemie. Tak patrzę na te nasze małe plemienne konflikty, gdzie nasze niewielkie bandy rzezimieszków oblegają i najeżdżają głównie sami siebie nawzajem. Dosłownie non-stop tutaj ktoś jeździ siebie nawzajem, sąsiada plądruje, najeżdża takimi małymi armiami. Patrzę na sąsiednią Polskę, a tutaj król Kazimierz Sprawiedliwy od tak może sobie 12 000 zbrojnych wystawić. Cesarz Hydryś Barbarossa niewiele więcej, bo 14 000 może wystawić. Jak ruszy krucjata, nie będzie czego zbierać, ale największa szansa, że krucjata oczywiście ruszy w stronę Egiptu, żeby ratować Jerozolimę. Musimy jak najszybciej zjednoczyć wszystkie ziemie litewskie pod jednym panowaniem. 5 września 1182 po zwasalizowaniu, podbiciu kilku lokalnych, pomniejszych wodzów, nasz szefu wodzu najwyższy Algimantas ogłasza utworzenie Królestwa Litwy. Doskonale. 400 prestiżu będzie to kosztować. Kosztuje to 250, a zapewnia 400 prestiżu. Doskonale. Najważniejsze, że będzie można łatwiej jednoczyć pozostałe ziemie litewskie, ponieważ mamy najwyższą władzę jako król. Oraz zapewni to ciągłość władzy w przypadku dziedziczenia. Nie ma jednak czasu na oficjalną koronację, ponieważ musimy zainterweniować. Sąsiedni prawosławni Rykowicze w postaci Połocka oraz Łuków prowadzą najazd na naszego pogańskiego sąsiada Liwonię. Musimy zainterweniować. Oj, on to w ogóle ma endzik totalny, ale musimy zainterweniować, bo to jest okazja, że będziemy mogli w teorii przyłączyć całe Wielkie Księstwo Połocka. W ciężkiej wojnie na pewno będziemy musieli wezwać naszego sojusznika, ale być może wykorzystamy zamęt i wielką wojnę na północy, aby przyłączyć porządne ziemię do naszej domeny. Także wydamy wojnę, wystawiamy wszystkie armie oraz wzywamy naszego estońskiego sojusznika do pomocy w tej wielkiej wojnie naszych czasów. A czemu ty, żbiczku, prawosławny jesteś? Co tu się wydarzyło? Braciszek naszego wodza nawrócił się na prawosławie. Nie może być. Dobra, ale tak czy siak, wyślemy bratanka naszego wodza jako zakładnika na ziemię polskie. Może dzięki temu król Polszy nie będzie przeprowadzał jakichś najazdów i przymusowej chrystianizacji naszych ziem. Wyślemy zakładnika. No, powiem wam, że wykipiało, wysrypiało. Zrobiło się z tego serio wielka wojna północna plemion i prawosławnych Rykowiczów. Połock i Łuki walczy z Litwą i Estonią oraz Polski i Łuki walczą z Liwonią. Liwonia walczy z Estonią, Litwą, Płockiem, Łukami. No i my walczymy z Liwonią i z tym wszystkim. Rozumiesz, tu każdy z każdym się klepie. Wielka wojna naszych czasów. Zwycięzca bierze wszystko. No i mamy zwycięstwo. Wielkie Księstwo Połocka zostało przyłączone do terenów Królestwa Litwy. Pierwszy z książąt Rykowiczów został podbity i zwasalizowany. Doskonale. Płock został przyłączony w granice naszego Królestwa Litwy. Wszystkie te ziemie zostały przyłączone. Rozpoczęliśmy proces koronacji naszego wodza. Troszeczkę się zestresował i przeziębił. Mam nadzieję, że to nic złego. Problem jest jednak w tym, że wódz pruski przyjął wiarę katolicką. Porzucił wierzenia naszych przodków. Także zaraz po koronacji trzeba wyprowadzić karną kampanię przeciwko heretykom naszej wiary. Jakiż porządny artefakt został podarowany naszemu wodzowi, naszemu królowi podczas tej koronacji. Zbroja łuskowa, waleczność, prestiż, wojowniczy wasal, wkład podstawowy, liczby kmieci. Doskonale. Od razu sobie załóż podczas tej koronacji tą zbroję. Nie ma to jak podczas koronacji przeprowadzić pojedynek na scyzoryki. No i tego się spodziewałem. Tu widzę, że byłaby fajna seria roleplayowa. My natomiast robimy zwykłą kampanię. Bez większego angażowania się, ale dawaj. Wódz Budadytas. Jego waleczność wynosi 3. Naszego wodza mimo choroby wynosi 15. Walka tu i teraz. Pojedynek. Włócznia kontra miecz.
Zwycięstwo włócznia naszego litewskiego króla przeszywa oponenta. Nasz rywal na tworzącym się dopiero co dworze litewskim żegna się z życiem, a nasz wódz podkreśla wyniosłość koronacji swojej osoby. A po udanej koronacji wyprawialiśmy się na Prusaków. Trzeba ratować naszą ludność wierzącą w naszą antyczną wiarę przed nowymi pruskimi władcami, którzy przyjęli fałszywą wiarę z zachodu. Proszę Państwa, wypowiadamy nową wojnę, zdobędziemy księstwo de jure w postaci północnych Prus i dochodzi do pierwszej bitwy tej wojny. Litwa kontra Prusy, bitwa pod Skalowią. Mniej więcej równe siły, mniej więcej równi władcy, nasz cały czas cierpi na przeziębienie. I w trakcie wojny od machania mieczorem od razu poczuł się lepiej. Wielkie zwycięstwo naszych czasów. Od razu ruszymy na stolicę Prusaków w Pokarwis. Podczas kolejnej bitwy z Prusakami udało się zdobyć wrogi sztandar. Chorągiew wojenna Prus. To będzie niezły wkład do naszej kolekcji. I kiedy nasze wojska na zachodzie walczyły z Prusakami, na wschodzie wybuchło, uwaga, prawosławne powstanie populistów. Do stłumienia tego powstania wezwiemy naszego sojusznika do pomocy. Oj, wojna z Prusakami była ciężka, ale udało stłumić się nie jedną, a dwie rebelie, pokonać Prusaków, a teraz możemy wysunąć nasze żądania. Północne Prusy zostają przyłączone do Litwy. Wiem, że to nie jest część Wielkiego Księstwa, ale była okazja i trzeba było zainterweniować. Poza tym tu jest święte miejsce, które trzeba bronić przed nawróceniem. Nowogród jest w fazie kryzysu. Trzeba to wykorzystać. Nie dość, że przegrywają jedną wojnę, posiadają niewielką armię, po drugie są totalnie spłukani i nie stać ich na utrzymanie armii. Także trzeba ruszyć i jak najszybciej przyłączyć kolejne ziemię do naszego wielkiego litewskiego księstwa. Jaka epidemia w całym Bałtyku wyeksplodowała. Wszystkie prowincje wokół Bałtyku są dotknięte epidemią czerwonki. Czerwonka diaboła. Wzdłuż Wisły na wszystkich portach również nasza żmudź ucierpiała w wyniku tej zarazy. Niejaki książę Mszczuj, ociężały umysł, naprawdę musi być ociężałym umysłem, ponieważ atakuje nas władca Pomorza Gdańskiego w trakcie jakiejś gigantycznej bałtyckiej epidemii, jeszcze mając mniejsze siły. No plus jest taki, że my walczymy obecnie z Nowogrodem, ale obecnie rusza swoimi armiami w sam środek epidemii. Widzę, że były pruski wódz został pokarany, zachorował na diaboliczną czerwonkę. Dokładnie tak. Jego dziedzic jest opętany, jednooki. Co tam się dzieje w tych Prusach? Pokarało ich za porzucenie prawdziwej naszej wiary. Tymczasem nasze armie ścigają uciekającą armię Nowogrodu. Widzę, że oni również są pod wpływem zarazy, ale my się nie przejmujemy. Uderzamy tu i teraz. Aha, nasz władca też zachorował na czerwonkę. No nic, on sobie poradzi. Czy czerwonka jest zaraźliwa, problematyczna? Krytyczna kara. Nasz medyk to ogarnie. O, został oszpecony. Ale złagodził medyk jego tego. Czekaj, naszym medyk... No tak, no medyk Rzymianin i też chory na czerwonkę. Proszę bardzo, nasz władca przeżył czerwonkę i jeszcze w międzyczasie poprowadził szturm na wojska Polaków z Pomorza Gdańskiego. Bitwa pod Warmią, rozgromił siły najeźdźców. Powstanie ludu, którym są Mongołowie, to bardzo niedobre nowinki. Za naszymi murami z pewnością jesteśmy bezpieczni, prawda? Prawda? Wojna z Nowogrodem zakończona sukcesem. W międzyczasie jeszcze na szybko wyprawiliśmy się na Mińsk i przyłączyliśmy to niewielkie księstwo, a teraz prawie nasze 10 tysięcy zbrojnych rusza w kierunku Smoleńska. Powoli gdzieś tutaj tworzymy większy zalążek państwowości. Problem jest taki natomiast, że od Kijowa również mamy ośrodek, który jednoczy wszystkie okoliczne ziemie. Król Władimir II kontroluje kawał ziem na południu. Wystawia 11 tysięcy zbrojnych i posiada potężne sojusze.
Nasz 53-letni władca wypowie kolejną wojnę, tym razem uda się w kierunku Halicza i Wołynia, aby przyłączyć Wielkie Księstwo Pińskie w granice naszego Królestwa Litwy. W międzyczasie wybuchła też ciekawa wojna, mianowicie król Władimir II ma wojnę z Kumanami. Od razu nasze wojska rozpoczęły oblężenie Słucka oraz pomniejszej miejscowości w Bobrójsku. Na razie sił nieprzyjaciela nie widać. Mamy, uwaga, najazd. Ty przeżyłeś? Wódz Budo. Nie dość, że przeżył, zmienił religię, to jeszcze gdzieś tam, rozumiesz, schorowany o lasce najeżdża swoje dawne ziemie. No nic. 2127. Dobrze, że nie 2137. Hehe, mało śmieszny żarcik. Widzę, że ma sojusz z królem Piotrem z Polski. Okej, interesujące. No na razie jest poza naszym zasięgiem tych południowych Prus. Nie przyłączymy do naszych ziem. No kto by się spodziewał? Kolejna populistyczna, prawosławna rewolucja na naszych ziemiach. Trzeba zmontować ekipę, ile ich jest? Że ile? 34 000? To jest dużo oponentów. To jest bardzo dużo oponentów. Pierwszy stag zmasakrowany. Bitwa pod Ładogą, gdzie zgromadziły się główne siły prawosławnych rebeliantów, zostają pokonani i zgniecieni w ziemię przez naszego czerwonkowego króla Algimantasa. Powiecie, że oszalałem, a ja powiem, że to jest idealny moment. Możemy przyłączyć cały ten region do naszej Litwy w jednej wojnie, pomimo ponad dwukrotnej przewagi nieprzyjaciela. Wypowiadamy wielką wojnę naszych czasów. Najedziemy całe królestwo, cały kor, jeżeli chodzi o ziemię króla Władimira II. Rozpoczynamy wielką wojnę naszych czasów. A dlaczego my tą wojnę rozpoczynamy? Ponieważ z Bizancją oni już nie walczą, ale oni prowadzą wojnę, nie, dalej walczą z Bizancją. A, bo to jest jakaś wojna... Strona atakująca Ludzie Gór. Nie wiem, on jest jakimś sojusznikiem Ludzi Gór, tak? I oni najechali Bizancją. Więcej najemnicy. Ale co ważniejsze, Polska prowadzi z nimi wojnę o Grody Czerwieńskie. Polska przyłączy Grody Czerwieńskie, a my może całe ziemię Rusi. Wystaw całe nasze armie. Tysiące wojsk litewskich oraz podbitych prawosławnych ruszy na zdobycie Kijowa. Czy zrobimy to w 3 dni? Być może nie, ale w 3 lata prawdopodobnie tak. Nie! Pierworodny dziedzic naszego wielkiego króla zmarł! Teraz dziedzicem jest Wintenis. Dziecko konkubiny. Cholipka, niedobre nowinki. Nasze wojska bez problemu dotarły do Kijowa i rozpoczęły oblężenie tego potężnego miasta. Przynajmniej, że tu jeszcze nie było inwazji mongolskiej, więc Kijów nie został zniszczony oraz zrównany z ziemią. To jest potężne, wielkie miasto, które przeżyło swój złoty wiek w tym okresie. Pluszowy, egzotyczny dywan. Polski król wysyła pluszowy, egzotyczny dywan. Czy my się lubimy? Czy to jest podejrzane? Czy to jest próba zamachu, czy próba nawiązania Unii Polsko-Litewskiej? Puszysty, egzotyczny dywan. Nie no, przecież to na pewno nie jest podejrzane. Daj ten dywanik. Może to jest moment, w którym nasz władca powinien szukać nawrócenia i poparcia w zachodniej wierze katolickiej? Co się w ogóle wydarzyło? Ej, bo my nawet jeszcze Kijowa nie zdobyliśmy. Prowadzimy kosztowne oblężenie Kijowa. Tutaj jest już blisko do przełamania woli obrońców i zdobycia stolicy króla Władimira. Tylko problem jest taki, że król Władimir jakimś sposobem został pojmany, ale my żadnej bitwy nie stoczyliśmy. Nie wiem, kto go gdzie i jak pojmał. Być może jeden z naszych sojuszników, wasali? Nie wiem, ale przegrywa wszystkie wojny. Może oddał się temu. Może oddał się naszemu królowi litewskiemu, bo nie widział szansy na zwycięstwo. No dobra, no to możemy wymusić żądania. Myślałem, że czekają nas wielkie bitwy naszych czasów, wielkie oblężenie naszych czasów, a oni się poddali. Wymuś żądania. Litwa poszerzyła się o kolejne ziemie Rusi.
Podoba mi się ten motyw Wielkiego Księstwa Litewskiego. Im więcej ziem podbijasz... O, Polska pączkuje. Im więcej ziem podbijasz tych prawosławnych, tych więcej rebelii pospolitych chłopów. Chcecie wolności? Jedyne co was wyzwoli, to wojna totalna. A więc w Kijowie dojdzie do wielkiej bitwy naszych czasów. Nasze wojska litewskie, 15 tysięcy naszych zbrojnych, naszego króla plus lokalnych wasali, będzie bronić przeprawy w Kijowie przed prawie 40-tysięczną armią rebeliantów, prawosławnych, populistów i lokalnych szlachciców, którzy rzucili wyzwanie litewskiemu władcy. Zobaczymy, czy uda nam się powstrzymać tą gigantyczną hordę, która właśnie przeprawia się przez brud w Kijowie. Na razie straty i chyba wyglądają na naszym korzyść 7 tysięcy do 18 tysięcy. Wroga sieczemy tam, rozumiesz, mieczami, dzidami, strzałami w gigantycznej liczbie. Bitwa pod Kijowem trwa, straty są coraz większe. Większość sił wroga padła, ale nasi również ostatkiem sił się bronią i niestety dochodzi do porażki w Kijowie. Mimo że jakieś spóźnione posiłki się pojawiły, dochodzi do porażki. Straciliśmy 2,5 tysiąca zbrojnych, wróg stracił 11 tysięcy. Niestety musimy opuścić Kijów i uznać na razie rebeliantów. Problem jest taki, że Kijów to jest potężna twierdza, potężne miasto, które oni będą musieli oblegać. To jest czas, który możemy wykorzystać na przygrupowanie się i uderzenie jeszcze raz. No dobrze, starcie numer 2. Wrogie siły przerwały oblężenie Kijowa i uderzają w nasz 10-tysięczny stak, który stacjonuje, uwaga, w Czarnobylu. Wykorzystujemy lokalne fortyfikacje na mokradłach, aby bronić się przed znowu tylko dwukrotnie przeważającymi siłami nieprzyjaciela. Zobaczymy, czy nasz litewski król zdoła zwyciężyć w bitwie pod Czarnobylem. Zacięty pojedynek, powoli miażdżymy przeważające siły nieprzyjaciela i odnosimy wielkie zwycięstwo naszych czasów, tłumiąc kolejną prawosławną rebelię. Chciałem poprawić relacje z Polską, bo może byśmy nawet przyjęli ten katolicyzm, ale problem jest taki, że nasz władca jest tak chciwy, tak schorowany, że jak wyślę jakieś tam drobne szekielki polskiemu królowi Pioterowi, to się tak zestresuje, że walnie mu pierwszy poziom krytyczności, jeżeli chodzi o stres. No dobrze, szanowni widzowie, mamy to. Wielkie Księstwo Litewskie, gdzieś tu plus minus udało się zmontować przybliżone, dajmy na to, granice Wielkiego Księstwa Litewskiego. Szkoda, że nie ma opcji, aby jak gdzieś tutaj szukałem możliwości nawrócenia się, ale że jedyna opcja, żeby się nawrócić, to chyba przez małżonkę, albo jeżeli siłą by nas nawrócili. Szkoda, że nie ma tutaj gdzieś opcji, aby przeprowadzić chrystianizację naszego Wielkiego Księstwa Litewskiego, a szkoda. Natomiast w miarę możliwości zadbałem o dobre relacje z polskim królem, podarki wysłane, powymienialiśmy się zakładnikami, gościami i tak dalej, także na tyle ile się dało, na tyle się dało zrobić. To jeszcze próbujemy poprawić relacje za pomocą intrygi, jednak nasz władca nie za bardzo jest towarzyski i średnio mu to wychodzi. No szkoda, że nie ma opcji, aby tego nawrócić i gdzieś tam fajnie się lorowo pobawić w nawiązanie sojuszu polsko-litewskiego, ale granice Wielkiego Księstwa Litewskiego powiedzmy, żeśmy gdzieś tutaj stworzyli. Przy okazji ciekawostka, Francja zrobiła odwróconą wojnę stuletnią na terenach Wysp Brytyjskich. Jak Anglicy posiadają ziemię w zachodniej Francji, tak Francuzi zajęli kawał Anglii. Nie wiem, jak to się wydarzyło, śmiesznie to wygląda. A w ogóle z Polakami podzieliliśmy Prusy. Północne Prusy do Litwy, a południowe Prusy zostały przyłączone do Polszy. Szkoda, że Polakom nie udała się wyprawa na Halicz i Wołyń. Jakby to przyłączyli i tutaj jeszcze sobie kawałek Włodzimierza i Mołdawii, to mieliby taką fajną, rozumiesz, granicę Polski, powiedzmy tą wydłużoną za Kazimierza Wielkiego i wtedy nasze Wielkie Księstwo Litewskie i piękna, lorowa, fabułkowa, historyczna Unia mogłaby zostać połączona pomiędzy Polską i Litwą. No niestety Polaki nie dowiozły, niestety Paradyż nie dowiózł, bo nie ma nigdzie opcji, aby zmienić jakoś fabułkowo-lorowo religię. Także, proszę Państwa, mam nadzieję, że luźny odcineczek z CK3 z Wielkiego Księstwa Litewskiego Wam się podobał. Król Algimandas Niegodny w wieku 66 lat uznaje, że wykonał powierzone mu zadanie, zjednoczył ziemię litewskie i wszystkich tutaj pomniejszych władców, zrzucił Rykowiczów na kolana i stworzył jedno z silniejszych
ówczesnych państw na mapie Europy. Proszę Państwa, pięknie dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że luźny odcinek się podobał. Jeżeli chcecie więcej CK3, Crusader Kings 3, dawajcie znać w komentarzach albo na Discordzie. A tymczasem się żegnam. Trzymajcie się i do następnego. Cześć, cześć.